Cześć wszystkim! Jeśli to oglądasz, prawdopodobnie jesteś zainteresowany tematem nawrotów, bo to o nich dzisiaj będziemy sobie mówić. Cały materiał, który jest tutaj zgromadzony, jest to mały wycinek tego, o czym będzie można posłuchać i co będzie można zobaczyć na najbliższym szkoleniu właśnie poświęconemu nawrotowi, które odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 10. Wszystkich bardzo serdecznie do niego zapraszam, a my przechodzimy sobie do tematu odcinka. Jeśli chodzi o wykonywanie nawrotów, to za każdym razem, niezależnie od tego, czy jest to nawrót otwarty, bądź jak to woli dotykowy, czy koziołkowy, będzie zawsze on zawierał w sobie 3 fazy. Będzie to faza dopłynięcia, gdzie będziemy zajmować się tym, żeby z jak najszybszą prędkością napłynąć sobie na ścianę. Faza nawrotu właściwego, czyli to, o czym sobie będziemy później mówić, czyli sama ta ewolucja, sam ten manewr nawrotu już na ścianie i faza odepchnięcia plus poślizg, czyli po prostu powrót. Tą energię, z którą dopływamy, dlatego chcemy dopłynąć jak najszybciej, chcemy podczas tego manewru zwanego nawrotem właściwym skumulować i podczas fazy odepchnięcia plus poślizgu oddać ją dalej. Jeśli chodzi o rodzaje nawrotów, jakie możemy sobie wyróżnić, możemy je sobie podzielić na 2 części. Po pierwsze, będą to nawroty dotykowe w stylach symetrycznych, czyli w delfinku, w żabce. Nie uwzględniłem tutaj nawrotów zmiennych, które będą w dalszej części, a szeroko omawiane będą na naszym szkoleniu, bo w delfinie i w grzbiecie również mamy nawrót dotykowy, z żabki do kraula również mamy nawrót dotykowy. I druga kategoria nawrotów to są nawroty obrotowe, bądź jak to woli koziołkowe i one występują nam w stylach asymetrycznych, czyli w kraulu, w grzbiecie, no i tak jak już sobie powiedzieliśmy, w zmiennym będzie to nawrót z grzbietu do żabki. Jedyny w zmiennym, gdzie jest możliwość wykonania nawrotu koziołkowego, ale nie musi on być koziołkowy, o tym też sobie mówimy na części bardziej szerokiej, czyli na szkoleniu. Podamy sobie tutaj taki fragment, jedno z ćwiczeń w stylu symetrycznym, gdzie mamy do czynienia z napłynięciem plus fazą na ścianie. Czyli co tutaj zrobiliśmy, drodzy Państwo? Napływam sobie żabką, napływam, prędkość jest w miarę szybka, ostatni ruch jest wyleżenie. Pod wpływem tej energii, którą już wygenerowałem, muszę ją troszkę zamortyzować, więc uginam łapki, z czym nie ma za dużego problemu. Jedną rękę dołem staram się przenieść do przodu, druga zostaje przyklejona na ścianie, aż nie osiągnę prawidłowej pozycji do odbicia, czyli tej. Mamy teraz troszkę sytuację jak podczas nabierania powietrza w kraulu, czyli jedno ramię jest wyprostowane z przodu, mogę sobie podczas tego manewru złapać oddech. Jeśli dalej będę chciał wydłużyć fazę podwodną, jedna łapka jest przeniesiona dołem, nogi są ugięte, ułożone na ścianie, jeszcze nie tak wysoko, już teraz są na tej wysokości, której powinny. Ramię, pomimo że napłynęliśmy żabką, proszę zauważyć, przenoszę tak jakbym normalnie robił ruch ramienia w kraulu, fazę nadwodną. Przekładam sobie łapkę, głowa jest już schowana, dokładam, pozycja jest już zamknięta i w pozycji strzałeczki jestem gotowy na boku do odbicia. Kolejnym krokiem oczywiście byłoby odbicie. Tutaj to, co sobie pokażemy, to są takie fragmenty różne, wybrane bardzo z tematów, ponieważ szerzej będziemy je omawiać właśnie w najbliższą sobotę. Kolejną rzeczą, jak już byśmy złapali, to będzie odbicie od ściany bokiem plus przekręcenie na brzuch. To też warto sobie powiedzieć, czyli mamy tą pozycję, którą mieliśmy przed chwilką i z niej po prostu byśmy tą ścianę opuszczali, tak? Przed chwilą w tej pozycji się zatrzymaliśmy, nic się nie działo, teraz moje nogi się odbijają od ściany, pozycja jest bardzo opływowa, ułożona bokiem, żeby jeszcze zmniejszyć opór i dopiero w momencie odbicia, za momencik przekręcam się na brzuszek. To też warto sobie powiedzieć, że podczas płynięcia, podczas wykonywania nawrotów w większości przypadków będziemy się odbijać po prostu bokiem, a nie od razu na brzuchu, nawet jeśli właśnie tak na piersiach będziemy zaraz chcieli popłynąć. Najlepiej jest się odbić na boku, bo to znacznie zmniejsza nam opory
i później dużo łatwiej jest nam przekręcić się na brzuszek i zacząć kontynuować płynięcie w tym stylu, w którym akurat będziemy chcieli sobie płynąć. Zobaczcie sobie teraz, bardzo proszę, widok od góry, jak to wygląda. Będziemy napływać sobie delfinkiem. Ostatni ruch jest rzucony, już łapki się zaczynają uginać. Przekładam łapkę. Proszę zobaczyć, jaka fajna się poduszka tutaj zrobiła powietrzna. Przekładam, jedno ramię mam wyprostowane z przodu, głowę mam przekrzywioną na bok do nabrania powietrza, drugą łapkę przenoszę sobie już górą, nogi mam ustawione, została przeniesiona, jestem w pozycji na boku, może to średnio widać i teraz dopiero się zaczynam przekręcać. Także tak to wygląda. Trafiam jedno ramię na ścianie, drugie odklejone, oddech, przeniesienie ramienia górą, ustawienie nóg i odbicie. Wydaje się proste. My sobie dzisiaj to powiemy w takiej bardzo uproszczonej wersji. Kto bardziej ciekawski, zapraszam w sobotę. Następna sprawa to już są nawroty koziołkowe, o których sobie też będziemy bardzo szeroko mówić. Jednym z takich ćwiczeń, które można wykonać na samym początku przygody z tym nawrotem, to jest po prostu odbicie się od ściany i wykonanie tego koziołka pod wodą. Proszę zwrócić uwagę na jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o przekręcanie się w nawrocie koziołkowym. Jak jest ustawiona moja głowa? Głowa jest w miarę możliwości przyklejona mocno w okolicach klatki piersiowej. Tutaj to dobrze widać. Jednym z najczęstszych błędów, który uniemożliwia nam wykonanie nawrotu koziołkowego, będzie w tym momencie, mniej więcej tutaj, otwarcie się, odchylenie głowy do tyłu, troszkę jakbyśmy chcieli zrobić ten przewrót w tył, a nie w przód. Dzięki temu albo przez to nasza pozycja się znacznie otworzy i po prostu uniemożliwi nam wykonanie pełnego koziołka. Ale o tym też dalej na części, nazwijmy to, płatnej. Następne ćwiczonko jest to koziołek z makaronem i dalej podczas już przekręcenia się ustawiamy się w pozycji na plecach i tak będziemy sobie wracać. Czyli płynę z makaronem, ściągam mocno makaron w dół, przerzuciliśmy nóżki, płyniemy sobie dalej tak jakbyśmy wracali. Bardzo fajne ćwiczenie, jeśli dysponujemy małą ilością miejsca, chcemy poćwiczyć te nawroty, a niekoniecznie chcemy ciągle je robić przy ścianie. Płyniemy sobie z makaronem, składamy się jak najbardziej, przerzucamy nóżki, nóżki ugięte, hop, pozycja, włączamy nogi do grzbietu i wracamy sobie z powrotem. Bardzo fajne ćwiczenie, też je bardzo serdecznie polecam. Jeszcze raz przypominam, to nie jest tak, że po tym ćwiczeniu, które sobie teraz pokazaliśmy, czyli po tym i też przed tym, to jest wszystko po kolei, że tak robimy. Nie, to jest tylko fragment, wycinek, tak żeby Państwa zachęcić do dalszego oglądania bardziej rozbudowanych materiałów. I jeszcze jedną rzeczą będzie to płynięcie kraulem, obrót i grzbiet, czyli płynę sobie kraulem, co któryś ruch sobie wyznaczam, tak żeby się najlepiej nie zakręciło w głowie, więc co piąty, co siódmy ruch, wykonuję siódmy ruch, ściągam ramię, które jest z przodu, wysoki łokieć pod wodą, chowam głowę mocno, przerzucam nóżki, mam pozycję, jedno, dwa kopnięcia do delfinka, hop, grzbiecik, przerzucam. To oczywiście wersja taka przyspieszona, śmiało można by to robić z dużo większą ilością ruchów, zanim wykonamy stricte ten koziołek. Przerzucam jeszcze raz. Płynę sobie na brzuszku, ściągam ruch, przerzucam, jestem na plecach, przekręcam, hop, jestem na plecach. To już jest, powiedzmy, efekt dość zaawansowany, kiedy mamy opanowane przekręcanie się z grzbietu na piersi, podczas nawrotu z grzbietu do grzbietu, z kraula do kraula i tak dalej, i tak dalej. I na koniec przejdziemy sobie do 2 ćwiczeń na lądzie. Za każdym razem staram się to podkreślać, że ćwiczenia na lądzie są bardzo, bardzo ważnym elementem. Jeśli uda nam się dobrze przepracować czas, który mamy na lądzie, jeśli ktoś takowy posiada, a jak nie, to bardzo serdecznie zachęcam, to te wszystkie elementy techniczne, niezależnie czy to nawroty, czy to kraul, czy to skok,
wszystkie inne w wodzie na pewno nam za to bardzo serdecznie podziękują. Pierwszym z ćwiczeń będzie kołyska plus pozycja jak po odbiciu, czyli staram się troszkę przetoczyć do tyłu, nóżki ugiąć, tak jakby to był przewrót i wyprostować je finalnie razem z wyprostem rąk nad głową, czyli przyjęciem takiej pozycji strzałeczki, w której to byśmy chcieli ścianę po prostu opuścić. Bardzo fajne ćwiczenie. Początkowo może być troszkę problem ze skoordynowaniem się, ale myślę, że parę powtórzeń Państwo zrobią i ten problem powinien nam po prostu zniknąć. Więc to polecam. Fajne ćwiczenie. I kolejnym ćwiczeniem będzie to ćwiczenie bardzo zbliżone do tego nawrotu właściwego, o tej fazie środkowej, o której sobie powiedzieliśmy na początku, czyli będzie to wykonanie kilku kroków plus przewrót w przód z pozycją do odbicia. Czyli robię parę kroczków, symulując troszkę pracę nogami do kraula, przekręcam się, ustawiam się od razu w pozycji, jakiej bym się odbijał i chwilkę ją utrzymuję, tak żeby w mózgu się zakodowało, który to jest element odpowiadający nam podczas płynięcia. Ustawiam łapki, podchodzę parę kroczków, przewrót, jestem ustawiony i gotowy do odbicia, jeśli by to oczywiście były warunki już w wodzie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie bądź też obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że udało mi się kogoś z Państwa przekonać i będzie nas więcej w tą sobotę. Jak to zrobić? Wszystko znajduje się w opisie. W opisie zostawiam link do najbliższego szkolenia. Tak jak mówię, jeśli Państwo chcą uczestniczyć, a akurat termin sobota o godzinie 10, najbliższa sobota o godzinie 10 nie jest odpowiednia, dostęp do nagrania będzie dostępny przez cały miesiąc od momentu wykupienia go. Więc niezależnie kiedy Państwo to zrobią, czasu jest naprawdę bez liku. Myślę, że warto. Cały pakiet tego szkolenia zawiera około 80 ćwiczeń, zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Łącznie ich mniej więcej tyle będzie, razem z progresją. Na koniec można sobie porozmawiać, powymieniać poglądy, dawać jakieś uwagi. Jestem na nie zawsze otwarty, więc mam nadzieję, że do usłyszenia w sobotę. Bardzo dziękuję za dzisiejszy materiał, że Państwo zostali ze mną do końca i do usłyszenia za tydzień.